Witajcie. Postanowiłem zadbać o zdrowie i dowiedzieć się więcej o infekcjach przenoszonych drogą płciową. Co oznacza skrót STI? STI to skrót od angielskich słów Sexually Transmitted Infections, infekcje przenoszone drogą płciową. Znanych jest kilkadziesiąt różnych rodzajów drobnoustrojów, które mogą przenosić się drogą płciową. Zaliczamy do nich bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty. Niektórymi z nich można zakazić się wyłącznie w czasie kontaktów seksualnych, dla innych jest to tylko jedna z form transmisji. Czy prezerwatywa chroni przed wszystkimi infekcjami przenoszonymi drogą płciową? Prawidłowo użyta prezerwatywa, kiedy nie dojdzie do jej uszkodzenia, stosowana także przy kontaktach oralnych i analnych, jest skuteczną metodą ochrony przed zakażeniem HIV. Nie chroni w pełni przed wszystkimi infekcjami przenoszonymi drogą płciową, ale w różnym stopniu redukuje ryzyko ich nabycia. Czy infekcje przenoszone drogą płciową mogą przebiegać bezobjawowo? Tak. Jeśli jesteśmy aktywni seksualnie, warto badać się regularnie. Zalecane są wymazy z gardła, odbytu, pochwy, kanału szyjki macicy, cewki moczowej w kierunku rzeżączki i nierzeżączkowych zapaleń dróg moczowo-płciowych, jak również testy w kierunku kiły, HBV, HCV, HIV. Rutynowo przy braku objawów nie są rekomendowane badania w kierunku wirusów opryszczki oraz HPV. Zalecane jest regularne wykonywanie cytologii. Gdzie można wykonać testy? Testy możemy wykonać w prywatnym laboratorium w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, otrzymując skierowanie w poradni ginekologicznej, urologicznej, wenerologicznej lub dermatologicznej, poradni chorób zakaźnych. Na niektóre badania można uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego, na przykład w kierunku HCV, HBV, kiły. W punktach konsultacyjno-diagnostycznych wykonamy anonimowo i bezpłatnie testy w kierunku HCV, HIV i kiły. Adresy punktów na stronie. W domu, kiedy zamówimy test w kierunku HIV, na przykład na stronie. Czy nasi partnerzy i partnerki również powinni się leczyć, jeśli my mamy infekcję? Tak, powinni zgłosić się do lekarza. W przypadku zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i pasożytniczych rekomendowane jest jednoczesne leczenie partnerów i partnerek. W przypadku niektórych zakażeń wirusowych istnieją farmakologiczne metody profilaktyki poekspozycyjnej. Najczęściej zalecana jest konsultacja lekarska i diagnostyka, od której uzależnione jest dalsze postępowanie. Co to jest profilaktyka poekspozycyjna? Są to działania mające na celu ochronę przed zakażeniem osoby narażonej na kontakt z materiałem zakaźnym. Wyróżniamy ekspozycję zawodową podczas wykonywania pracy, np. zakłucie igłą, na której znajduje się krew osoby zakażonej HCV, oraz ekspozycję pozazawodową, np. kontakt płciowy z osobą zakażoną HBV. W każdym przypadku osoba narażona na zakażenie powinna zgłosić się niezwłocznie do najbliższego szpitala zakaźnego. Co to jest PrEP? Jest to profilaktyka przedekspozycyjna, czyli metoda ochrony przed zakażeniem HIV polegająca na przyjmowaniu leków antyretrowirusowych przed i po kontakcie seksualnym zgodnie z zaleceniami lekarza. Czy po przebytej, wyleczonej infekcji można zakazić się kolejny raz? Tak, przykładowo grzybami powodującymi kandydozę oraz bakteriami powodującymi kiłę, rzeżączkę, nierzeżątkowe zapalenie dróg moczowo-płciowych, pierwotniakami wywołującymi rzęsistkowicę możemy zakazić się ponownie. Po wyleczeniu nie nabywamy odporności na kolejne infekcje. Istnieje również ryzyko powtórnego zakażenia HCV. Przeciw jakim patogenom przenoszonym drogą płciową mogą ochronić nas szczepienia? W naszym kraju noworodki otrzymują szczepionkę przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Jest ona obowiązkowa od wczesnych lat 90.
Osoby urodzone wcześniej mogą zaszczepić się odpłatnie z własnej inicjatywy. Szczepionka jest także skuteczną metodą profilaktyki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Nie jest obowiązkowa, lecz zalecana jako ochronna, nie jest też refundowana. Profilaktyczne bezpłatne szczepienie przeciw HPV dostępne jest w Polsce dla nastolatków w wieku 12-13 lat do 18 roku życia. Dorośli mogą przyjąć szczepionkę, otrzymując 50% refundacji. Wcześniejsze szczepienie przeciwko ospie prawdziwej zapewnia pewien stopień ochrony przed ciężką infekcją wirusem małpiej ospy MPV, ale nie zapewnia dożywotniej ochrony przed samym zakażeniem. Czy infekcje przenoszone drogą płciową mogą powodować niepłodność? Tak, skutkiem rozwoju niektórych infekcji przenoszonych drogą płciową mogą być problemy z płodnością. Najczęściej powoduje je chlamydia trachomatis, mogą również przyczyniać się zakażenia mycoplasma genitalium, ureaplasma urealyticum, jak również inne nieleczone infekcje.